Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Manor Lords. W dzisiejszym odcinku na pewno skupimy się na rozwoju naszej osady, czyli tej reszcie domów, które mamy na drugi poziom. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Chciałbym rozwinąć też tutaj gałąź związaną ze zwierzyną. Może spróbujemy coś pohandlować, no i też pomalutku chciałbym sobie rozbudować nasz zamek, aczkolwiek tutaj coś w oddali mam jakiś rozbójników, coś mi się tutaj rzuciło w oczy, ale to chyba gdzieś tam w oddali. Dobra, to nas nie interesuje. Tak postaram się faktycznie zrobić to trochę bardziej dynamicznie. Tutaj widziałem też Wasze komentarze o tym, że nie do końca skupiam się na rozgrywce. Może jest w tym nieco racji. Spróbuję to wszystko wyśrodkować, tak żeby każdy był zadowolony. Chciałbym zacząć od postawienia oczywiście naszej faktorii do handlu zwierzętami gospodarskimi. Jeszcze wykorzystam tutaj moment, powitam wszystkich nowych widzów. Bardzo mi miło gościć Was na kanale. Także jeżeli ktoś jeszcze nie przybił suba, zapraszam. Będzie więcej odcinków nie tylko z Manora, ale również z innych giereczek. Także serdecznie zapraszam. No i oczywiście mile widziane wszystkie łapeczki. Dobra, ja sobie tutaj zobaczę, bo mąka jest przerobiona, tutaj wszystko już mam na razie przerobione, czekamy na żniwa, więc zwolnię sobie 2 rodzinki z młyna i z pieca chlebowego. Przyspieszymy, bo teraz to już może sobie lecieć. To, co chciałbym założyć, to sprawdzić, jak wygląda sprawa z owczarnią. I tak sobie założymy też owczarnię tutaj przy tych naszych domostwach. Ja zrobiłem tutaj te parcele większe z nadzieją tak naprawdę na to, że tych kóz będzie tutaj więcej. Na co niestety się nie zapowiada, więc no cóż, chyba przesadziłem. Potem ewentualnie to przerobimy, jak nic się w tym temacie nie zmieni. Pastwisko sobie założymy. Może sobie to byśmy zrobili w ten sposób. Coś takiego. Zobaczmy, ile tu zrobi nam z tego 36 kus. W zasadzie to troszkę więcej bym wolał. 45. Dobra, myślę, że to już jest taka liczba optymalna. Także tu sobie założymy owczarnię. Będziemy sprowadzać sobie owce. Dobra, jeśli chodzi o parcele, bo tam też widziałem komentarz od kogoś, że za dużo domów na początku zrobiłem, dlatego pojawia się ten problem z jedzeniem. W zasadzie grając zawsze w Manora, szczerze mówiąc, ja sobie zawsze za priorytet dawałem właśnie dużo domów. No, dlatego, żeby zawsze tych rodzin mieć pod dostatkiem, bo budujemy kolejne rzeczy i gdzieś tam zawsze nam się to przydaje, więc w tym momencie w tym momencie gdzieś to wydaje mi się na tyle już rozwinięte, że spróbujemy sobie jeszcze troszkę domów tutaj dobudować. Czekajcie, sobie tak wykręcimy. O, może coś takiego. A to jedzenie oczywiście spróbujemy ogarnąć. Na razie mamy te sady, mamy tutaj pola warzywne. Na następny rok będzie już pszenica, więc myślę, że z tym jedzeniem gdzieś tam sobie poradzimy. Dlatego na razie muszę parę domów sobie jeszcze tutaj dołożyć. Czekajcie, tu byśmy sobie zrobili jeszcze takie przejście. Myślę, że tutaj również. Dobra, tak żeby też nie trzeba było obchodzić całej tutaj naszej wioski. Ok, faktorię mamy 2 rodzinki, więc jedną sobie przypiszemy, ale musimy kontrolować też handel.
Czekajcie, jak to tutaj było? Mamy wywóz tego kamienia. Okej, to tutaj trochę tego jest, więc możemy to wywozić. W zasadzie przydałby się nam nowy koń do tego, jeżeli faktycznie chcemy troszkę tym pohandlować. No i oczywiście to, co potrzebuję tutaj... Dobra, zamówmy sobie tego konia jednego. To, co potrzebuję sobie jeszcze zrobić, to podnieść kościół na kolejny poziom, a do tego będę potrzebował piec do gliny, który już tutaj mi te dachówki produkuje. Także pojawi się 10 dachówek, będziemy gotowi do tego, żeby podnieść parcelę na drugi poziom. Patrzę trochę też pod kątem takim, żeby podnieść tą parcelę do trzeciego poziomu i co my potrzebujemy. Warzywa, 2 rodzaje mamy zapełnione, ryby albo mięso jest. Tu potrzebujemy owoce albo skóry, coś z tym związanego, więc z owoce będziemy mieli przy zbiorach sadów, także tutaj będzie w porządku. Ubrania, nad tym musimy się skupić. Oczywiście kościół do drugiego poziomu będzie. No i to piwko oczywiście upragnione, które zawsze gdzieś tam sprawia najwięcej problemu. Zobaczmy sobie, jak wygląda żyzność. No nie spodziewałem się tutaj kokosów. Czy w ogóle jest na mapie miejsce? Aha, jest miejsce jedynek tutaj, które tak naprawdę mogłoby dostarczać nam jęczmień. Szkoda, że jest zajęte przez jakiegoś lorda. W ogóle tutaj bogate złoża żelaza, jęczmień, no takie wymarzone, powiedziałbym, miejsce na mapie. Dlatego będziemy się musieli też zainteresować troszkę tym. Na ten moment póki co będziemy musieli sobie poradzić z tym, co mamy. Skupmy się na razie na rozwoju w zasadzie tego kościoła i zobaczmy, jak wygląda sprawa z naszym zamkiem, bo to też chciałbym gdzieś tam sobie realizować w międzyczasie. Już patrzymy, mamy tak, mury, bramy, ale to jest wszystko na razie przy tym pierwszym poziomie. Więc w zasadzie tak, moglibyśmy taki szkielet sobie stworzyć. Tak się zastanawiam, czy zrobić takiego klasyka z murami, z tymi wieżami po prostu po boku. Jeśli byśmy zrobili to w ten sposób. Na razie możemy to ustawić tak prowizorycznie, bo to jeszcze można sobie wszystko poprzestawiać. Tu i tu. Dobra. No to co? W zasadzie to byłaby taka klasyka. Nie możemy też za bardzo szaleć, a ewentualnie sobie to z czasem rozbudować, nie? Tu, dobra. I to sobie jeszcze rozciągniemy. Wiecie, czasem najprostsze rozwiązania wychodzą najładniej. To spróbujemy w tym kierunku. Coś tutaj myślę, że powinniśmy pomieścić. Może sobie jeszcze to troszkę odsuniemy i to troszkę odsuniemy. Dobra. No, może coś takiego jeszcze. Dobra, myślę, że będzie w porządku. Jak na początek może się to udać, żebyśmy podnieśli sobie ten poziom. Będziemy potrzebowali więcej kłód. Dobra, będziemy potrzebować więcej kłód. Mury, bramy. Tak, postawmy sobie, połączmy sobie tutaj. Dobra, to... Okej. Coś tam mi świecą już na czerwono. Zaraz zobaczymy, o co im tam chodzi. Dobra, my sobie jeszcze stworzymy takie życie dookoła naszej posiadłości. Zrobimy sobie drogę, tu sobie coś pobudujemy jeszcze. Także miejsca jest. To o co to chodzi? Czekajcie. Czy tutaj chodzi o tą bramę?
Nie, coś tam chyba nie było po prostu na granicy. Dobra, potrzebujemy jeszcze Z20 desek i Z20 kłód drewna. Dobra, to niech nam się tam przyspieszymy w ogóle czas. Niech się nam to zbiera. Iron, tutaj będzie z tym problem. 55 zostało do wydobycia. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie mamy bogatego złoża. No właśnie, to możemy tylko zrobić nad tym bogatym, więc no musimy oszczędzać albo zająć się jakimś mocnym handlem, bo za chwilę braknie nam materiałów i będziemy, że tak powiem, w czarnej, więc ja taki miałem plan też na to, żeby przejąć ten region tutaj i skupić się na mocnym wydobyciu soli i po prostu przerzucać sobie sól do głównego miasta i handlować nim w dużych ilościach. Wiem, że tutaj sól aż tak bardzo nie jest istotna do produkcji. No na pewno ta produkcja kiełbasy to robi robotę, jak mamy dużo mięsa. W naszym regionie tego mięsa nie ma, więc tak naprawdę moglibyśmy całą tą sól wyrzucać, a raczej sprzedawać do reszty regionów. Także może pójdziemy sobie w tym kierunku. Zaraz zobaczymy te deski, kłody, niech nam się zbierają. To ładnie zasadzili nam te drzewa. Czekajcie, ja sobie zobaczę, gdzie mam tę chatę. I wy byście tutaj przenieśli się może gdzieś, o taki rejon byście może wycięli. Mamy też, aha, to już chyba było ostatnio, to wydobycie nam tych wiaderek z wodą. Okej, no myślę, że fajnie tutaj to się rozwija, czyli taka dzielnica rzemieślnicza. Tutaj mamy wszystkie te parcele mieszkalne, sady, warzywka i niedługo już pastwiska z kolejnymi zwierzętami. Także lecimy sobie z tym tematem. Myślę, że jeszcze moglibyśmy sobie dołożyć kilka parceli. Tak, bo na drugi poziom w zasadzie jak to podnoszę, to powinna być chyba nowa rodzina, nie? Możliwa. Czy w pierwszym... Nie, w jedynce już też są. Dobra, no tak. 2 na 2, ok, są 2 na 2, a gdzie niegdzie jeszcze mamy tutaj 1 na 1. Aha, bo tam, no tak, przecież tutaj jest dom pojedynczy, więc będzie pojedyncza rodzinka. Dobra, już. Tak, już rozumiem wszystko. Zobaczmy, czy nam coś tutaj na końcu, jakiś domek jest w stanie powstać. Nawet 2, więc dobra, weźmy sobie to, dołożymy sobie tutaj te 2 domki i resztę byśmy sobie dołożyli tutaj. Myślę, że polecimy maksymalnie do tego poziomu, tylko wolałbym to właśnie zrobić tak. Ok, jakieś warsztaty sobie tutaj będziemy mogli dołożyć. Dobra, na ten moment nam to wystarczy. I co? Zamożność regionu nam powolutku rośnie. Czy mamy już? Dobra, mamy. Zabierzemy sobie trochę bloków, trochę drewna, ale na drugi poziom kościół to obowiązek. Dobra, zapasów mamy na 5 miesięcy, opału na 8, więc na razie jest w porządku. Ok. Tu wrzuciłem tą jedną rodzinkę. No chciałbym sprowadzać, ale mamy 20 za 20 albo za 26. To nie naszalejemy jeszcze z tymi owcami. Jeszcze sobie tylko zobaczę. Ok. W zasadzie możemy przydzielić tylko jednego perka. Mimo że mieliśmy tutaj wzrost poziomu osady, to już nie jesteśmy w stanie nic innego tutaj niestety wybrać. Dobra, jakoś sobie będziemy musieli poradzić z tym, co mamy. Na pewno będę musiał jeszcze rozwinąć sobie pola tutaj z sadami, bo one zapewniają naprawdę dobry przyrost jedzenia.
więc żeby się tutaj nie zastopować z tym jedzeniem, to sobie będziemy musieli pomyśleć o tym. Czekajcie. Jest lipiec, to fajnie by było sobie zrobić na kolejne sianie jeszcze trochę pól. To byśmy mogli zrobić, albo tutaj. W zasadzie to jest to samo, czy... Kolor jest ten sam, więc może byśmy sobie tutaj w rejonach poprzedniego pola postawili to kolejne. Czekajcie, tutaj pola uprawne. Czy jesteśmy w stanie sobie to jakoś jakby to tak zrobić? Wiem, że trochę wyjdziemy poza 0,7, to jest sporo. Połóweczka, dobra, spróbujmy tak. Kolejna połóweczka, dobra. Trzecie pole i jeszcze mam nadzieję zmieścimy 3. Okej, mamy tu. Trzy i jeszcze jedno. Więcej nam na razie na ten moment nie będzie potrzebne. Dobra. Kurde, szkoda, że... aha. Ja robiłem to na jęczmieniu. Ja robiłem to na jęczmieniu. Dobra, ładnie się tutaj zakręciłem, ale to w takim razie, jak już mamy to pod jęczmień, to zasadzimy sobie tutaj jęczmień. Zobaczymy, co będzie. Dobra, to w sumie nic złego się nie stało. 40% tego jęczmienia, no kiszka troszkę. No ale dobra, zróbmy sobie to. A zaraz pszenicę sobie dołożymy. Okej. Zobaczę jeszcze ile mam... Czekajcie, bo to miałem dawać nie tak, tylko na tym drugim roku. Dobra. Jest ok. I wiecie co? Tak się zastanawiam, ale tu są w zasadzie 3 rodzinki, które to ogarnęły, więc myślę, że nie będzie problemu, jak z tego jednego gospodarstwa oni się tutaj wezmą za robotę w tym. Oni się już wzięli, patrzcie. W zasadzie to o, to niech robią jak chcą. Co mi to tam. A my sobie jeszcze w międzyczasie postawimy kolejne, tylko tym razem na żyzności z pszenicy i to ogarniemy sobie tutaj pod naszym zamkiem. Także jeszcze raz pszenica. To zielony, ale fajnie chyba w tą stronę bardziej to zrobić. Czekajcie. To jest za dużo tutaj. Ach, coś się nie mogę wstrzelić. Muszę się oddalić, bo tak... dobra, jest połóweczka. No, niech będzie. O, jest. Dobra. Kolejne pole. Mamy trzecie. Ale tu już raczej powinienem dołożyć kolejne gospodarstwo. Czekajcie. Jest ten, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć i mamy ostatnie na 6, na 5. Dobra. I sobie postawimy jeszcze jedno gospodarstwo.
tutaj myślę, że bliżej tych rejonów niech będzie. Dobra. Jest w porządku. No oni tutaj niech zaorają w zasadzie. Może to będzie to, o czym mówił Andrzej, że gdzieś tam przeorane pole niezasiane będzie w stanie zrobić lepsze plony na kolejny rok. Dobra, to jak tam to sobie zamkniemy. Aha, jeszcze muszę poustawiać te pola. Czekajcie. Czyli tak, pszenica. Dobra, siedzi. Jest, czyli mamy wszystkie te pola. Z czasem sobie zrobimy te pługi na polu, bo tam przy tej poprzedniej serii miałem wioskę, w której skupiłem się głównie na rolnictwie i tu po prostu miałem pełno tego pola i starałem się to właśnie zautomatyzować przez te woły i powiem wam, że całkiem nieźle to sobie hulało, ale zauważyłem, że najlepiej idzie to na takich długich, wąskich polach. Po prostu ten wół kilka razy je przejedzie i pole jest zaorane, więc całkiem fajnie to szło. Spróbuję też taki patencik sobie tutaj wrzucić. Na szczęście pole nam na to pozwoliło, więc tak spróbujemy to zrobić. Dobra, kościółek już się nam na drugi poziom podnosi. Jak stoimy z narzędziami? Narzędzia na razie są uzupełniane, ale to jest wszystko kwestia czasu. Sztab żelaza trochę jest, rudy jeszcze trochę jest, więc no w zasadzie jeszcze przeżyjemy, ale musimy o tym coraz poważniej zacząć myśleć. Dobra, jeszcze potrzebujemy te deski, jeszcze potrzebujemy kłody. Mamy 3 rodzinki, więc za chwilkę będą potrzebne też w zasadzie, bo będą żniwa, więc ktoś tu już się tam też rzucił do tego. Dobra, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Dobra. Tu już chyba zbierają nam warzywka. Okej. Gdzie ja tutaj miałem? Tu jest duży skład, ok. I spichlerz. Spichlerz, który też trzeba będzie podnieść. Może jeszcze się wstrzymam, bo jeszcze miejsca jest. O, chyba podnieśli w małym spichlerzu ilość. Było 250, nie? Jest teraz 500. Dobra, czy coś tutaj? Nie, tu jest w porządku. Ta różnorodność jedzenia, będziemy musieli się z tym też mocno zająć, no ale dobra. Na razie tak, zbieramy, za chwilę zbieramy owoce, za chwilę zbieramy pszenicę, także polecimy sobie z tym tematem. Dobra, tu nam się zbiera to wszystko. Tutaj mamy, no trochę grzybów jeszcze mamy. Ile mamy? Na 5 miesięcy zapasów. Teraz nam dojdzie, dobra, to z jedzeniem jesteśmy ustawieni. Trochę skór zwierzęcych, no to mamy z tych kus, no ale to w zasadzie jakbyśmy na przykład, tylko nie chcę tego robić jak teraz będą żniwa, żeby sobie nie domknąć tutaj jednej czy dwóch rodzin, do tego, ale spróbujemy sobie zrobić albo warsztat krawiecki, albo ten warsztat kradniczy. Kiedyś, w poprzedniej wersji on fajnie hulał i no też dużo skór było, więc jakby nie było z tym problemu, natomiast w tym momencie jak tych skór nie mamy, to nie wiem, czy te buty będą aż tak bardzo opłacalne, czy nie lepiej właśnie zainwestować sobie w owczarnię, zbierać sobie tą wełnę i z nich produkować tutaj ubrania. 148. Troszkę nam tutaj przybyło już tej kasiorki, dlatego już mamy kościół podniesiony do drugiego poziomu. Te ubrania, dobra. Zróbmy sobie tak, że zamówimy sobie parę owieczek, tak żeby gdzieś tam już z tego zbierać tą wełnę. Weźcie przywóz, weźmy sobie
Mamy 140. No to na razie niech będą te 4 sztuczki. 4 sztuki. Coś tam zawsze pozwoli już zbierać. A no nie zbankrutujemy. Dobra. To nam się jeszcze buduje. Przyspieszmy sobie czas. Gdzieś tam mi się on zawsze spowalnia. Cały czas stoimy z tym drewnem i z tymi deskami. Muszę zobaczyć, co tam się dzieje. Mogą być też chorzy. To jeszcze jest kwestia tego, że teraz te choroby... Nie, tutaj wszystko ładnie śmiga. A tartak... Troszkę podrasujemy. Oni też są zdrowi. Dobra, to powinni teraz ruszyć już z wydobyciem, z przerobieniem tych naszych kłód. Znowu mi się ta prędkość przystopowała. Dobra. No nic, czekamy teraz na wrzesień. Mamy to, niech zaczną te żniwa. Zbierzemy sobie spokojnie. Nawet ustawimy sobie, żeby ten priorytet mucenia zmniejszyć. No, dobra. Szkoda, że to mi się nie udało. To może sobie zwiększymy jeszcze priorytet na wysoki. Dobra, póki nie mamy wybudowanego tam gospodarstwa, wrzućmy sobie wszystkie te rodziny tutaj. Niech się rzucą na zbieranie, oranie, sianie. Niech załatwią tutaj sprawę z naszymi polami. My możemy sobie zerknąć jeszcze w międzyczasie na to, jak ładnie tutaj zbierają nam w tym momencie te owoce. Czy to się będzie poprawiać? Gdzie to mamy? Gruszek już 7, jabłka 3 i pigwy 4. Ok. Tutaj mamy rzodkiewki, marchewki. W porządku. Na pewno no, ta zmiana na Mega Plus dodaje takiego fajnego kolorytu dla naszej osady, także bardzo, bardzo zmiana na plus. Dobra, czyli teraz tak, kościół nam się też niedługo skończy na drugi poziom. Tam mamy gospodarstwo już ogarnięte, więc spróbujemy coś wycisnąć z tego jęczmienia. Jeszcze sobie na drugi rok zrobimy kolejne te pola, żeby cokolwiek mieć tego jęczmienia. Czekamy na deski, czekamy na kłody. Parcel mamy 3 luźne, także tutaj jest w porządku. Jeszcze na parę miesięcy. Będą nam sprowadzać, czy jak w ogóle im to idzie. Ach, akurat choroba. Nie, no to ja to tą chorobę to ja to muszę ukrócić, bo to się tak nie da. Dobra, dodajemy ogródek zielny. Na razie zróbmy przy jednym, ale jak to będzie za mało, to będziemy musieli sobie dostawić jeszcze jedną tą chatę zbieraczy. No przecież cały czas wszyscy są chorzy. Jakbym tu miał zestawienie całej ludności, to chyba połowa z nich wszystkich to po prostu choruje. Może przez te zioła troszkę się to zmieni. Bo wiecie co, to nie kontroluje się tego cały czas i to jest taki ciężki temat. Nie widzisz, co stoi. Inaczej, może jakbyśmy sobie wcisnęli tabulator. Jakiś wykrzyknik teoretycznie pokazuje tutaj. Się okaże, że cała moja wieś właśnie choruje, bo tych wykrzykników widzę bardzo dużo. Ale to jest wykrzyknik, a na przykład nie są chorzy, już się bałem. Dobra, tutaj mamy kolejny ten wykrzyknik. Nie.
Dobra, tutaj też chyba, że ten wykrzyknik świadczy jeszcze o czymś innym. Nie da się na niego najechać, więc... No dobra, no w każdym razie... Ale tu jest taki... Aha, że jest chyba możliwe... No tak, mamy materiały, ale nie mamy wymagań. Dobra, ale już niedużo te ubrania spróbujemy sobie kręcić z wełny i browarek na kolejny miesiąc. Myślę, że jej, znowu stanęło. Będziemy sobie kręcić te ubrania z wełny i coś tam z tego jęczmienia na przyszły rok powinno być to już nieźle. Chciałbym już ulepszać niedługo do tego 3. poziomu, więc żeby ten temat sobie tutaj jakoś w miarę ogarnąć. Desek kłód mamy dalej tak samo, cały czas to nam stoi. Czy ja jestem w stanie na przykład... Nie. Inaczej. Spróbować sobie zrobić na razie rezerwę, na przykład niech będzie na... ile tam potrzebowaliśmy? Z 50 sztuk powinno wystarczyć, a tutaj sobie zróbmy na przykład 75 sztuk. To byśmy, jak dobiją nam do 50 kłód i 75 desek, to powinno chyba wystarczyć, nie? Tak. Nawet tych desek moglibyśmy nieco więcej zrobić, żeby mieć po prostu delikatny zapas. To zróbmy sobie 85 w porządku. Ej, no patrzcie, nie zwróciłem uwagi na co klikam, że to mi zmienia tą prędkość normalną. Czy to po prostu chodzi o to, że jak w każdy do mnie w produkcyjny gdzieś tutaj przyklikuję. Nie. Aha, może to jest jak klikam na posiadłość, ale wydawało mi się, że nie zawsze klikałem na posiadłość, a czasem po prostu mi to spowalniało. Dobra, w każdym razie tutaj mamy już pszenicę zebraną. Oni to na nowo orają. Ale w zasadzie, no tego zróbmy tak. Czy to pozbawi ich już? No dobra, to już w zasadzie mamy od razu załatwione. Ci idą. To jest trochę minus z tym wszystkim, szczerze mówiąc. Dopóki ten miesiąc się nie przeskoczy, ja zawsze się tutaj zastanawiam, jak najsensowniej to zrobić, żeby oni nie musieli tak latać po prostu na każdym polu. Jeszcze się okaże, no właśnie, że tutaj na przykład biorą i to wysiewają. W tym momencie nie jestem w stanie nawet wziąć i tego zatrzymać. Wypal pole. Więc dopóki nie przeskoczy mi tutaj, wiecie, miesiąc, nie bardzo rozumiem. Nie chce mi się po prostu pilnować, wiecie, tych miesięcy, żeby konkretnie na przykład w październiku robić te wszystkie przeklikiwania. Powinno się to jednak troszkę inaczej, tak mi się wydaje, przynajmniej zmieniać. No, we wrześniu, nie wiem, może we wrześniu nie orać, no ale to też bez sensu. Jak wszystko zbiorą we wrześniu, to jeszcze trochę czasu zostaje, żeby to sobie załatwili. Dobra, nieważne, niech oni sobie tam robią po swojemu. Jak chcą 2 razy orać pole, no to niech sobie tam to robią. Tak, czy my już mamy tutaj ludzi, którzy przywiozą nam te owce? Dobra, ruszyli. I nawet tutaj chyba jakiś idzie, albo dopiero zmierza kupić. Dobra, ten leci sobie to zakupić. Sprowadza. Czy oni tu idą? Nie idą. Nie. Na razie wszystko dopiero idzie po nasze zwierzątka. Dobra.
Niech tak będzie. I co? W tym momencie możemy sobie za chwilkę, zresztą jak się żniwa skończą, pojawi się ziarno, to zaczniemy sobie robić tą mąkę, przerabiać na chleb. Z jedzenia tutaj nazbieraliśmy po prawie 30 jabłek, gruszek, trochę tych pigw, trochę marchewki, trochę rzodkiewki, kapusty, sporo grzybów. No po takich zbiorach mamy 7 miesięcy zapasów. Do tego jeszcze sporo dojdzie nam ziarna, bo mamy 76 pszenicy, czyli trochę ziarna, mąki, chlebów też powinno się nam pojawić. No, także z tematem żywnościowym, co jest częstym problemem, na razie mamy spokój, więc możemy się skupić na rozwoju dalszym naszej osady. Desek już mamy, kłody jeszcze potrzebujemy sobie dozbierać. I teraz tak, te kłody, może ja spróbuję to troszkę inaczej zrobić, tak żebyśmy nie musieli czekać aż na tyle. 28. Czy jakbyśmy na przykład sobie to podnieśli, no i spróbowali sobie jeszcze na przykład jedną podnieść. O, dobra. To mniej desek, innych materiałów więcej, ale innych mamy, więc dobra. A to może już od razu też to. Jednego bloka nam brakuje. Zróbmy to, bo wtedy już wieże będziemy mieli od razu załatwione. Wiecie co? Ja nawet te mury na razie to sobie usunę, bo to w sumie na te mury idą deski niepotrzebnie. No dobra, nie będę tego komentował, no ale już jeden blok się zaraz ustawi, będzie w porządku, czyli powstaną pierwsze wieże. Co prawda wykorzystamy sobie wszystkie bloczki, ale później zostaną już tylko same mury. Dobra, jeden bloczek i lecimy z tematem. Przyspieszenie. Teraz już będę pamiętał, żeby wychodząc z posiadłości zawsze sobie przeklikać tutaj szybsze tempo. Gospodarka już tutaj stoi, więc w zasadzie moglibyśmy... Dobra, to już od przyszłego sezonu sobie tam zrobimy kolejne rodzinki. Rozdzielimy sobie po prostu to tutaj i tutaj. Myślę, że będą sobie tutaj z tym jakoś to ogarniać. I co? Jeszcze potrzebuję trochę tych wpływów. Chciałbym sobie przejąć ten region. Nie wiem, czy uda mi się jeszcze w tym odcinku. Zobaczymy. Ale chyba za ten kościółek na drugim poziomie, nie pamiętam, czy dostaje się coś z tych wpływów, czy nie. A jak nie, to może sobie skoczymy gdzieś na obóz. No właśnie. Skoczmy sobie na ten obóz. Nie będziemy czekać na wybudowanie kościoła. Podlecimy sobie, weźmiemy sobie te... tylko co? Weźmiemy sobie zamożność. Weźmiemy sobie zamożność i weźmiemy sobie... Dobra. Czyli mamy kościółek postawiony. Jednak jest. Przychodzą te wpływy za wybudowanie, czyli jest dobrze. Dobudujemy sobie tą zamożność. To tak naprawdę... Lecą. Dobra, ustawić się tu. Aha, oni byli na biegu, co prawda. No ale to już trudno. Jeszcze sobie przejdźcie tutaj. Mamy już wszystkich? Czy jeszcze ktoś tutaj, widzę, dochodzi? Tarcz, ściana, tarcz jeszcze tutaj wjechała. Dobra, padają ci rozbójnicy. Ach, jednego straciliśmy.
Czy jednak no wyszło zmęczenie. No trudno. Jakieś straty muszą być. Idźmy sobie po nasze łupy i wysuńmy to roszczenie. Myślę, że tutaj temat z tą solą chyba będzie najciekawszy, więc tak też robimy. Wysunąć roszczenie z tego regionu. Tak, mam nadzieję, że nikt mi tutaj nie wyskoczy teraz, że on będzie chciał ten region, bo jak tak będzie, to by było ciekawie. Łupy wojenne do najbliższego miasteczka bierzemy. Dobra, i wracać mi tutaj z powrotem do miasta. Przyspieszamy. 210, troszkę jeszcze sobie będziemy mogli dokupić tych owiec. Widzę, że mamy na pastwisku dwie. Jedną rodzinkę do owczarni. Aha, bo to chyba jeszcze idą, może już są przypisane, a dopiero gdzieś tutaj do nas idą. Tak, dobra. Będziemy sobie strzyc te owieczki i gdzieś tam po tych żniwach spróbujemy sobie zrobić jeden ten warsztat. Tylko właśnie, jeszcze jest jedna rzecz. Czy ten warsztat krawiecki, on mi będzie szył jakieś ubrania z tej wełny? Bo wcześniej to chyba robiło coś innego. Czekajcie. Rzemiosło, garbarnia, ale to ze skór zwierzęcych. No właśnie, tutaj warsztat tkacki. Przetwarza wełnę na przędzę i len na płótno. Będziemy musieli sobie tutaj jeszcze ten warsztacik postawić. Niech on będzie bliżej tutaj owieczki. Czekajcie, o tu by było takie spoko nawet to miejsce, albo może bardziej tutaj. Czekajcie, jeszcze tych odwołam. A postawimy sobie ten warsztat tkacki. Tutaj się nie zmieści. Bardziej. Dobra, myślę, że tu będzie całkiem niezłe to miejsce. Dobra, to jest w porządku. Jest i pierwsza owieczka, także udało nam się sprowadzić kolejne zwierzęta do naszej osady. Warsztat tkacki się pojawi. Zobaczymy, czy to zaspokoi tak naprawdę potrzebę ubrań. Może tak być, że będzie z tym w porządku, bo ta przędza, to jest trochę dziwne. Region zajęty, bez problemów na szczęście. To jest trochę dziwne, bo nie do końca rozumiem tą przędzę, do czego można to wykorzystać jako ubiór. Wygląda jak włóczka po prostu, więc w zasadzie dopiero z tego można by szyć ubrania, jak dla mnie, ale no zobaczymy, bo może teraz jest tak, przynajmniej no, testujemy sobie, więc zobaczymy, czy nie pojawia się ta przędza, a dopiero z przędzy nie trzeba na przykład tutaj w warsztacie krawieckim z tego sobie uszyć jakichś ubrań. Wolałbym taką ścieżkę, bo byłaby bardziej realistyczna i sensowniejsza, nie? Potrzebujemy chyba 250 grzywien do tego, żeby tutaj postawić sobie nieposiadłość, obóz osadników. 250 grzywien, tak. A 3 grzywien, czy... No tak, tego, grzywien, dobra. Ale to po kolejnym miesiącu tutaj zbierzemy podatki, powinno być już blisko. 314 zamożności, bardzo się cieszę. Dołóżmy sobie jeszcze kilka zwierzątek tutaj z 4. To będzie stóweczka kolejna, zróbmy może 8. Owce dobrze mieć, bo prawda jest taka, że nawet w takich trudniejszych warunkach gdzieś tam jak się pojawia problem z głodem, no trudno, można poświęcić parę owiec, ale przynajmniej osadnicy nam nie poumierają z głodu, nie? To jest na pewno jakiś taki
as w rękawie, który czasem można sobie wykorzystać. My tu gadu, a bloki na pewno już czekają, więc zaklikajmy sobie w architekta. Niech budują się pierwsze 4 wieże. One są dobrze ustawione. Tak, dobrze są ustawione. Bardzo proszę. Zaczynamy budować też nasz zamek. I właśnie chciałbym sobie tutaj zrobić taki motyw, żeby sobie spróbować, o ile to będzie możliwe oczywiście. Pytanie, czy ja tu nie będę w stanie postawić takich zwykłych budynków. O kurde. Czyli tylko chyba z tego architekta, albo podczas budowy nie można? O kurde, no to trochę się mogę tutaj przejechać na moim pomyśle, bo myślałem, że sobie tutaj postawię właśnie jakiś spichlerz, może jakiś skład, albo właśnie jakiś targ. I takim targiem też ludzie by sobie, no zobaczymy jak to się wybuduje. Ale fajnie by było, bo wtedy by na pewno musieli jeździć sobie do miasta po towary, żeby tam u siebie w zamku uzupełniać taki targ. No zobaczymy jak już powstanie, czy to się uda, czy się to nie uda. Tymczasem fajnie mamy tak, kościół już podniesiony, pojawiają nam się nowe kolejne zwierzęta, warsztat tkacki, ale nie pojawia nam się rodzinka, właśnie musimy tutaj jeszcze kilka parceli wybudować. Też racja jest w tym komentarzu, żeby tych budynków tutaj za dużo nie było. Czekajcie, 2, 4, 6, 8... 2, 4, 6. To zrobimy sobie te podwójne z warsztatami. Ok, bo no i właśnie, no i też nie można przesadzać za bardzo z tymi mieszkaniami, to prawda, bo jednak wszystkie te rodziny, które przybywają do nas, chcąc nie chcąc, zwiększają zużycie wszystkich materiałów, więc musimy to zrobić z głową. Ale no jak rozwijamy mocno miasto, tak prężnie, potrzebujemy nowych rąk do pracy, no to te domy są nieuniknione. Dobra, warsztat tkacki już jedną tutaj ma, więc będziemy sobie wytwarzać tą przędzę. Zobaczymy jak to pójdzie i czy uzupełni nam ładnie to ten brakujący element z ubrań. Rybki, no to rybki będziemy wyławiać i jęczmień, który w tym roku tutaj co prawda jeszcze go nie ma, ale na przyszły rok zasadzony, przynajmniej taką mam nadzieję. Coś tutaj, czekajcie, tutaj już mamy postęp siłowo 98%. No właśnie, bo to wszystko poprzeskakiwało, więc musimy sobie to od razu zrobić, tak jak ma być. Tu i tu. Dobra, oni widzę, lecą sobie z tym jęczmieniem. Czy tutaj mamy już to posiane? Te pola nie, chociaż są zaorane, więc teoretycznie ciekawe. Tu mamy już zasiane 100%, tu również i tu również nie, tu jeszcze chyba troszkę brakuje, 99%, więc za chwilkę sobie to dokończą pewnie. Ale mamy co? Grudzień? Czyli co? Nie ogarnęli w pełni tych pól, co? Będziemy musieli troszkę ogarnąć sobie więcej tych ludzi, a na pewno wziąć sobie zaprzęgi. Po prostu dołożyć sobie te zaprzęgi, bo bez tego widzę tyle pól tutaj nie ogarną. Chociaż to są połówki, więc wydawało mi się, że polecą z tym szybciutko, natomiast no coś tutaj ewidentnie nie pykło. Dobra, 250 grzywien jest, więc wykorzystajmy sobie to na razie na zasiedlenie. Obóz osadników i jego sobie zrobimy w ogóle tutaj mega blisko. Czekajcie, bo nie wiem czy tutaj, żebyśmy sobie mieli
Głównie chciałbym się skupić na soli, ale tutaj daleko będzie trochę do ryb, no te owocki, dobra, będą tutaj donosić, zrobimy sobie tu tylko taką po prostu tą bazę, tylko czekajcie, jeszcze się tak zastanawiam, jakbyśmy sobie to zrobili tu, czy lepiej tu. No prosi się, nie? Prosi się aż tu w tym miejscu. Więc myślę, że tak też zrobimy tutaj pod drzewkiem. No i ostatnio robiłem region, który płaciłem po prostu więcej, ale no fajnie się zaczyna, jak tych zasobów jest dużo więcej, więc jak ktoś ma grzywny, to warto sobie dać te 500 czy nawet 750. Oczywiście nie do takiego miasteczka jak teraz robimy, czyli to tak będzie na zasadzie takiego miasteczka, takiej kolonii bardziej, żebyśmy tutaj zdobywali sobie po prostu zamożność regionu, ale jak ktoś robi takie miasto już typowo pod budowę, to fajnie jednak sobie doinwestować na początku. Mamy więcej tych materiałów, surowców i tak dalej, więc w porządku. Dobra, no to co? W zasadzie w tym odcinku byłoby to wszystko. Mam nadzieję, że ta dynamika odcinka też już Wam bardziej odpowiada. W następnym zaproszę kolejnych gości do naszej osady, więc kto jest zainteresowany, niech zostawia oczywiście komentarz pod poprzednim filmem. Spróbujemy sobie kilka minut też wygospodarować na to, żeby po prostu powrzucać nowe osoby do naszej osady. No, tak by to wyglądało. Oczywiście zostawiajcie łapeczki, zostawiajcie komentarze i co? Życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru. Trzymajcie się, cześć!